Jako najwyższej klasy specjalistka od prac nieskomplikowanych i nieambitnych zapraszam na kolejny film. Jajeczne opowieści, czyli koszyczek z łuby i styropianowe jajeczka. Na początek dobra wiadomość, praca oczywiście jest bardzo prosta. Natomiast niedobra wiadomość to taka, że producent właśnie zaprzestał produkcji tych koszyczków. Serce boli, ale w sklepie mamy kilka innych rodzajów, niektóre nawet są ładniejsze, więc jeżeli lubicie łubę, to zapraszamy. Szaro-brudno-brązowy kolor oczywiście jak widzieliście namieszałam. Na jasne kwadraciki namieszałam od nowa, ale jeżeli zostało Wam trochę brązowej farby z malowania koszyczka, to wystarczy do tego dodać białego i kolor na białe prostokąty będzie znakomity. Koszyczek nie wygląda źle, ale jak go podcieniujemy, będzie wyglądał lepiej. W tym wypadku nawet jeżeli cieniowanie wyjdzie Ci bardzo słabo, to i tak koszyczek pocieniowany będzie wyglądał lepiej niż niepocieniowany. Nie o to chodzi, żeby każdy kwadracik pocieniowany był perfekcyjnie. Chodzi o to, żeby całość w kupie prezentowała się ładnie. W życiu zazwyczaj jest tak, że podziwiamy za perfekcję, ale kochamy albo nienawidzimy za charakter. Więc odważnie cieniujemy, żeby nasze pudełeczko na końcu było całkiem charakterne. Jeżeli cieniowanie nie wyszło Wam perfekcyjnie, tak jak u mnie, to możecie dorobić kropeczki. Jeżeli kropeczki mają wyjść perfekcyjnie, to należy farbę rozwodnić. Rzadka farba jest do tego najlepsza, a jeżeli farba jest za gęsta i nie chciało Wam się rozdrabiać, to macie krzywe kropeczki, tak jak u mnie. Do mojego niedoskonałego pudełeczka dolepiam koronkę i niech sobie czeka na jajeczka. Jajka styropianowe perfekcyjne też nie są, więc trzeba z nich zetrzeć szef oraz nierówną dupkę. Następnie przemalowuję jajko raz albo dwa farbą akrylową i tak przygotowane jajeczko czeka na ozdabianie. Żeby wszystko do siebie pasowało, przyda się ten sam kolor, którym malowałam koszyczek. No i coś na jajkach tym brązem trzeba wymalować. W tym wypadku brązowe elementy będą tylko częścią ozdoby jajka. Głównym elementem zdobniczym będą koronki. Po wysuszeniu zajmuję się papierem ryżowym. Wyrwę z niego najmniejsze zajączki, ponieważ tylko one pasują na tą wielkość jajek. Taka dokładność wyrywania jest zupełnie wystarczająca. Zajączki przyklejam klejem z werniksem. To jest klej z dodatkiem lakieru. Malutkie obrazki kleję w taki sam sposób, jakbym kleiła je na pudełko. Natomiast jeżeli obrazek byłby większy, musiałabym go ponaddzierać, aby podczas przyklejania nie porobiły się zmarszczki. Mam nadzieję, że już dawno złapaliście bakcyla cieniowania, bo rzeczy pocieniowane zawsze wyglądają lepiej. Ja do cieniowania używam farb Stamperi, jest to seria Allegro. Zobaczcie jaka jest różnica, tak wygląda niepocieniowane jajko, a tak się prezentuje po cieniowaniu. I teraz można już je zostawić w świętym spokoju albo jeszcze trochę poszaleć z kropkami. A ja uważam, że kropek nigdy nie jest za wiele, więc zrobiłam tutaj i duże i maleńkie. Na drugim jajku namalowałam tylko brązowy pasek, a na trzecim zrobiłam kropki. Zwróćcie uwagę, jak wyszło na końcu, to biedne tylko pokropkowane jajko. Włożyłam w nie najmniej pracy, a wcale nie wyszło najgorzej. Koronki bawełniane, moja miłość, to one dodają naszym pracom ciepła, uroku i romantyczności. W tego typu koronkach dużego wyboru nie ma, więc można je przyklejać pojedynczo, podwójnie i jakoś pokombinować. Wszystkie chwyty dozwolone. Ja tym razem przykleiłam jedną na drugą i myślę, że to wygląda całkiem fajnie. Kokardki zawsze robię oddzielnie i przyklejam, zazwyczaj klejem na gorąco. Ponieważ oddzielnie zawiązana kokardka i przyklejona prezentuje się najpiękniej. Praca skończona, a mój sielski koszyczek wygląda tak. Jajeczka z koronkami i w tym wypadku koronki robią tu całą romantyczną robotę. Biedniutkie, skromniutkie, tylko pokropkowane jajeczko wcale nie wygląda źle. Więc jeżeli nie macie ochoty na malowane i cieniowane cuda, można je sobie po prostu odpuścić. Gdy przygotowywałam farby do malowania koszyczka albo jajek, za każdym razem robiłam ich za dużo.
więc właśnie z tych farbek zrobiłam jeszcze 3 jajeczka. A nieperfekcyjny koszyczek z łuby ostatecznie prezentuje się tak. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moje nieperfekcyjne dzieła się Wam podobają. Listę produktów, które użyłam w filmie, znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja dziękuję, zapraszam wszystkich do naszego sklepu i na inspirello.pl.